tym wydaniu AVIT News Sharp bada wdrażanie AI, Matrox na Manhattanie, Sony i Novi Sign, TD SYNNEX z HCL Software, Netgear razem z Riddle, nowe narzędzie DigiKey Electronics, OpenAI kupuje polski startup, tunel LED Microsoft. To już 165. wydanie AVIT News na kanale YouTube'owym AVIT, czyli informacja, wiedza, biznes. Zostańcie z nami. Europejskie małe i średnie przedsiębiorstwa wdrażają sztuczną inteligencję do swojej działalności, kierując się presją ekonomiczną, wymaganiami konkurencji i obietnicą większej wydajności. Nowe badania przeprowadzone przez Sharp Europe pokazują, że chociaż 75% właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw ufa AI bardziej niż rok temu, nadal istnieją obawy dotyczące zdolności pracowników do nadążania za zmianami. Według badania firmy Sharp, w którym wzięło udział 2,5 tysiąca liderów małych i średnich przedsiębiorstw z 10 rynków europejskich, w tym z rynku polskiego, 52% pracowników jako główny powód przyspieszania wdrażania AI podaje utrzymującą się niepewność gospodarczą, 53% odczuwa presję, aby nadążyć za konkurentami, którzy już wykorzystują tę technologię. 55% pracowników obawia się, że ich firmy nie wykorzystują potencjału sztucznej inteligencji w pełni lub nie wykorzystują go tak skutecznie, jak mogłyby. Aby sprostać tym wyzwaniom, 39% małych i średnich przedsiębiorstw przeszkoliło wszystkich pracowników w zakresie narzędzi AI. Ponadto 36% zabezpieczyło swoje dane na potrzeby integracji AI, a 33% zainwestowało w nowe licencje, aby wykorzystać bieżące możliwości tej technologii. Pomimo wdrożenia i szkoleń prawie połowa, 43% liderów małych i średnich przedsiębiorstw twierdzi, że nadal potrzebuje jaśniejszych wytycznych dotyczących skutecznego i bezpiecznego wdrażania sztucznej inteligencji. Warto podkreślić, że Polska jest w europejskiej czołówce pod względem integracji AI w małych i w średnich przedsiębiorstwach. To badanie przeprowadzone wśród 250 polskich małych i średnich przedsiębiorstw pokazuje, że zaufanie do AI w ciągu ostatniego roku urosło w Polsce. 72,4% polskich firm deklaruje większe zaufanie, a tylko 24% mniej ufa AI niż rok temu. Co ciekawe, w Polsce obserwuje się silną, oddolną aktywność w tym zakresie, bo aż 56% pracowników chce korzystać z AI bez informowania managementu, a połowa rejestruje się na platformach samodzielnie. Moment Factory to multidyscyplinarne studio rozrywkowe z siedzibą w Montrealu w Kanadzie, które tworzy imersyjne środowiska wideo, dźwięku, oświetlenia, architektury i efektów specjalnych. Przy jednym ze swoich najnowszych projektów studio Moment Factory współpracowało z firmą Matrox Video w kultowym miejscu w Nowym Jorku, jakim jest Manhattan. Cipriani 25 Broadway na Manhattanie jest punktem orientacyjnym Beaux-Arts zbudowanym w 1921 roku jako hala biletowa Cunard Steamship Company. Obecnie to jedno z najlepszych miejsc na imprezy w Nowym Jorku, w którym odbywają się gale i spotkania biznesowe. Znajduje się tam wielka sala, w której system multimedialny dotychczas opierał się na konwencjonalnej matrycy HDMI i infrastrukturze przedłużacza światłowodowego. Złożona geometria tego obiektu, czyli sklepione sufity, kopuły, wnęki, wymagała zsynchronizowanej dystrybucji wideo z minimalnym opóźnieniem i zerowym kompromisem wizualnym. Dlatego zdecydowano się na update systemu. Żeby to zrobić, studio Moment Factory wybrało Matrox Convert IP i IPMX do dystrybucji wideo wspieranej przez redundantne zasilacze Matrox Energy, aby zapewnić ich nieprzerwaną pracę. Convert IP umożliwia konwersję sygnałów HDMI do strumieni IPMX, umożliwiając dystrybucję tradycyjnych źródeł wideo w standardowych sieciach IP bez uszczerbku dla ich jakości lub opóźnień. IPMX to zestaw otwartych standardów i specyfikacji dla AV over IP zaprojektowanych w celu zapewnienia
interoperacyjności między urządzeniami, elastycznego transportu skompresowanych i nieskompresowanych nośników oraz uproszczenia integracji między systemami sieciowymi. Jak sami widzicie, z Matroxem to jest takie proste. Opierając się na ponad 10-letniej współpracy firmy Sony i Novisign, rozszerzyły integrację między profesjonalnymi wyświetlaczami Sony Bravia, platformą Sony iTrios i systemem zarządzania treścią CMS Novisign, aby uprościć tworzenie i zarządzanie dynamicznymi sieciami digital signage dla środowisk korporacyjnych, handlowych lub edukacyjnych. Wzmocniona współpraca łączy urządzenia Sony i inteligentną technologię przetwarzania brzegowego z opartym na chmurze oprogramowaniem Novisign, zapewniającym prostotę, niezawodność i skalowalność dzięki funkcji Plug and Play. Novisign obsługuje urządzenia z systemem Android od wersji 4, dzięki czemu jego CMS jest natywnie kompatybilny z wyświetlaczami Bravia. Ta synergia pozwala klientom z różnych sektorów na płynne zarządzanie treścią bez konieczności korzystania z zewnętrznych odtwarzaczy. Firma TD SYNNEX zawarła paneuropejską umowę z firmą HCL Software, dzięki której partnerzy zyskają dostęp do zaawansowanych rozwiązań klasy Enterprise w obszarach cyberbezpieczeństwa, automatyzacji, low-code oraz digital experience. To kolejny krok wzmacniający możliwości wspierania projektów transformacji cyfrowej u klientów w całej Europie, w tym w Polsce. Za rozwój współpracy z HCL Software w naszym kraju będzie odpowiadał zespół kierowany przez Rafała Kupisa z firmy TD SYNNEX, zapewniając partnerom pełne wsparcie techniczne i sprzedażowe. Firma Netgear to światowy lider w dziedzinie inteligentnych rozwiązań sieciowych, nawiązała globalne partnerstwo technologiczne z inną słynną firmą Riddle Communications, znaną z innowacyjnych narzędzi, które napędzają produkcję live w sporcie i w rozrywce. Współpraca ta łączy zarządzanie przełącznikami Netgear z technologiami infrastruktury wideo Medior.net firmy Riddle w celu usprawnienia dystrybucji sygnału opartego na IP dla transmisji wydarzeń na żywo. Ceniony na świecie dystrybutor podzespołów elektronicznych i rozwiązań automatyki, firma DigiKey Electronics wprowadza innowacyjne narzędzie do konfiguracji zasilaczy, które będzie upraszczało procesy projektowania rozwiązań zasilających. Będzie pozwalało klientom samodzielnie dobierać zasilacze, skracając czas potrzebny na ich nabycie. Warunkuje także bardziej wydajną pracę, dodaje oszczędności czasu oraz przyspiesza procesy projektowania. To narzędzie online, które umożliwi szybki wybór kluczowych parametrów w celu stworzenia rozwiązań przystosowanych do potrzeb użytkownika. Narzędzie to dostępne jest na stronie internetowej firmy DigiKey Electronics. Twórcy popularnego czata GPT, firma OpenAI, kupuje Neptune AI, czyli polską firmę zbudowaną przez Piotra Niedźwiedzia w 2017 roku, która specjalizuje się w tworzeniu zaawansowanego oprogramowania służącego do monitorowania, analizowania i porównywania eksperymentów w procesach trenowania modeli uczenia maszynowego. To polski start-up, który może odegrać kluczową rolę w rozwoju modeli fundamentalnych firmy OpenAI. Zainteresowanie tej firmy potwierdza jakość polskiej technologii i stanowi dowód na to, że rodzime rozwiązania mogą stanowić czasem fundament dla najbardziej zaawansowanych systemów AI na świecie. Wciągający tunel LED w nowym centrum doświadczeń firmy Microsoft w Redmond w sercu Doliny Krzemowej w Stanach Zjednoczonych wyświetla specjalnie przygotowane ujęcia filmowe, które przedstawiają widoki nieskazitelnych cudów natury, które, uwaga, reagują na ruch w połączeniu z autentycznymi dźwiękami, takimi jak śpiew ptaków, wiatr czy szeleszczące drzewa. Tunel LED Microsoft automatycznie synchronizuje wyświetlany content z aktualnymi lokalnymi danymi pogodowymi, które pochodzą z miejsca, gdzie ten content został nagrany. Jeśli tam aktualnie pada deszcz, środowisko cyfrowe w tunelu Microsoft LED również staje się deszczowe. Centrum Doświadczeń Microsoft's East Campus w Redmond oferuje oprócz tego
projektowanie przestrzeni i technologii dzięki rozwiązaniu Downstream, opowiadanie historii i treści dzięki rozwiązaniu Hyperquake oraz integrację technologii poprzez oprogramowanie XTGL. To już wszystko w tym wydaniu AVIT News na kanale AVIT, czyli informacja, wiedza, biznes. Jak pewnie zauważyliście, oglądalności nasze wzrosły, jak również wzrosły ilości materiałów, które pojawiają się na naszym YouTube'owym kanale AVIT. Dlatego zachęcam Was do ich oglądania i do lajkowania. Udanego tygodnia. Cześć!